Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku musi być źle, skoro banki centralne w niedzielę zadziałały. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że jutro o godzinie 18:30 w kawiarni Agere Kontra w Warszawie będzie następne spotkanie ze mną na żywo i wykład dotyczący tego, jak zarabiać na rynkach surowcowych podczas kryzysów. Zachęcam do tego, żeby na to darmowe spotkanie przyjść, pogadać i wymienić się różnymi opiniami. I oczywiście także zachęcam do tego, żeby w Krakowie 24 i 25, czyli w piątek i w sobotę przyjść na darmowe spotkanie Invest Cavs. Będziemy także mogli pogadać, wymienić się opiniami i poznać się nawzajem. Zachęcam do tych dwóch wydarzeń i zaczynamy. Musi być źle, skoro banki centralne w niedzielę zadziałały. W weekend najważniejszym wydarzeniem było to, co się wydarzyło w sferze banków centralnych, ponieważ Rezerwa Federalna i 5 innych najważniejszych banków centralnych ogłosiło skoordynowane działania mające na celu zwiększenie płynności transakcji swapowych w dolarze amerykańskim i ma być to działanie, którego celem jest złagodzenie rosnących napięć w globalnym systemie finansowym, więc musi być naprawdę źle, skoro taką skoordynowaną akcję banki centralne podjęły w weekend. Banki zaangażowane w swapy dolarowe będą zwiększać częstotliwość operacji związanych z swapami i jest to jednoczesne oświadczenie Fedu, Banku Kanady, Banku Anglii, Banku Japonii i ECB oraz oczywiście Szwajcarskiego Banku Centralnego. To ogłoszenie nastąpiło jeszcze przed otwarciem rynków finansowych w Azji i moim zdaniem to jest także niezwykle istotne, żeby zasygnalizować, by banki się nie bały i rynki finansowe nie bały się na otwarciu tego, co się może wkrótce wydarzyć i moim zdaniem jest to sygnał, że musi być naprawdę źle w gospodarce i w sferze finansowej, skoro banki zaczęły tak intensywnie koordynować swoje działania. Czy te działania okażą się skuteczne, zobaczymy w następnych godzinach. Wygląda na to, że przed Fedem będzie naprawdę bardzo gorąco w tym tygodniu. Pamiętamy, że w środę mamy Fed o godzinie 19. Teoretycznie powinniśmy spokojnie czekać na to wydarzenie, ale prawdopodobnie tak nie będzie i to zaskakujące działanie banków centralnych w weekend moim zdaniem jest bardzo interesujące. Na następnym wykresie jest pokazane, jak bardzo banki wykorzystywały te swapy dotyczące amerykańskiego dolara. Jak widać, w ostatnich miesiącach nie było jakiejś dużej aktywności i zobaczymy teraz w kolejnych tygodniach, jak bardzo zwiększyła się ta aktywność i presja na płynność amerykańskiego dolara. Jest to przede wszystkim związane z kłopotami banków, które się pojawiły w ostatnich kilkunastu dniach amerykańskich banków. Mamy do czynienia także z kłopotami Credit Suisse, który zostanie prawdopodobnie przyjęty przez UBS. Warto być tego świadomym, co się teraz dzieje i jestem też ciekawy, czy się uda ten kryzys nieco załagodzić po tym, jak jeden z innych ważnych banków przejmie Credit Suisse. Dodatkowo prawdopodobnie rynek będzie obserwował zachowanie banku HSBC i będziemy świadkami obserwacji zachowań banków azjatyckich. Na rynku jest coraz bardziej nerwowo i jak widzimy, ta akcja skoordynowana, która miała miejsce w niedzielę, nie pozwoliła na jakieś większe odbicie indeksów giełdowych w Azji. Mamy raczej sesję negatywną dla akcji w Japonii, gdzie świeca, która się buduje na wykresie, raczej nie zachęca do optymizmu. Mamy także spadki indeksów giełdowych w Chinach. Tutaj indeks Hang Seng kontynuuje tendencję spadkową. Wygląda na to, że będą spadki kontynuowane i przede wszystkim jest to zła wróżba przed sesją w Europie. Myślę, że otwarcia niżej będą bardzo prawdopodobne. Polska giełda może obrywać bardziej relatywnie niż giełdy w zachodniej części Europy z powodu tego, że indeks giełdy w Hongkongu zachowuje się słabiej niż indeks giełdowy w Tokio.
to powiązanie rynków emerging markets może być spore, może być duże, dlatego też obawiam się, że warszawska giełda papierów wartościowych raczej rozpocznie tydzień negatywnie, a co będzie dalej, oczywiście będzie zależało od wydarzeń, które będą miały miejsce w skali globalnej. Natomiast co jest interesujące, w ostatnich miesiącach, w ostatnich dniach mamy coraz większą negatywną korelację między zachowaniem indeksów giełdowych w Chinach względem indeksu giełdowego w Stanach Zjednoczonych. Może być to efekt decouplingu, ale także prawdopodobnie jest to efekt umocnienia amerykańskiego dolara i wszystkich ruchów związanych z rynkiem walutowym. Ta korelacja, która staje się coraz bardziej ujemna, ale nie jest jeszcze jakaś bardzo wyraźnie silna, może być sygnałem, że tutaj dochodzi do rozwodu także na rynkach finansowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jak w poprzednim tygodniu pozycjonowali się duzi gracze na rynku, widzimy, że cały czas były dodawane netto długie pozycje do euro. Inne rynki tutaj praktycznie nie było większych zmian, jeżeli chodzi o dodawanie długiej netto pozycji, natomiast były dodawane netto krótkie pozycje. Jak widzimy tutaj bardzo dużą krótką pozycję ci inwestorzy dodawali do amerykańskiego dolara na indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy także świadkami dodawania krótkich pozycji na cenie złota, pomimo tych bardzo dynamicznych wzrostów i wygląda na to, że rynek pozycjonuje się także na dalsze spadki ceny ropy naftowej, ponieważ były dodawane także netto krótkie pozycje na dolarze kanadyjskim. Także to są takie ciekawostki z pozycjonowania się dużych graczy na rynku. Patrzymy bardzo intensywnie teraz, jak zachowują się amerykańskie obligacje. Przede wszystkim dwójki, ale także amerykańskie dziesiątki z powodu tego, że testują one ważne miejsce, gdzie mamy linię szyi formacji podwójne dno na cenach i podwójny szczyt na rentowności, czyli rejon około 3,35-3,40 ma ogromnie duże znaczenie. To jest także miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, dlatego złamanie tych poziomów będzie oznaczało, że rynek amerykańskich obligacji wchodzi w prawdziwą falę wzrostów cen i spadków rentowności, która może się przerodzić w impuls nawet długoterminowy, w oczekiwaniu prawdopodobnie na to, że będą obniżane stopy procentowe, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. Dlatego też ta środowa decyzja będzie miała duże znaczenie dla inwestorów na amerykańskich obligacjach. To, że rentowności spadają, jest to dobra wiadomość dla ryzyka, warto być tego świadomym. Natomiast w sytuacji, kiedy rynek dyskontuje jednak procesy dezinflacyjne, to przede wszystkim kapitał powinien być lokowany w amerykańskich i światowych obligacjach, a dopiero w perspektywie obniżek stóp procentowych w amerykańskich akcjach. Dlatego też w takiej sytuacji ten popyt, który się powinien pojawić na amerykańskie aktywa, powinien płynąć przede wszystkim do tych obligacji. Natomiast to, co mnie bardzo mile zaskoczyło, było zachowanie Bitcoina w ostatnich godzinach i podczas piątkowej sesji, gdzie już zdecydowanie doszło do wybicia nad poziom 25 tysięcy dolarów. Na wykresie tygodniowym jednoznacznie widać, jakie jest to ważne miejsce, ponieważ tam przebiega linia szyi odwróconej formacji RGR o półrocznej charakterystyce, średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, a poranek dzisiaj przynosi kontynuację tendencji wzrostowej, dlatego moim zdaniem Bitcoin będzie miał ogromną szansę do tego, żeby wyraźnie wyjść nad poziom 30 tysięcy dolarów, zaatakować nawet okolice 35 tysięcy dolarów wyznaczone przez analizę techniczną jako miejsce potencjalnego wzrostu, ale przede wszystkim moim zdaniem jest to efekt tego, że te rynkowe stopy procentowe spadają, czyli rentowności amerykańskich obligacji spadają, a to sprawia, że rynek szuka stopy zwrotu na całym świecie, a Bitcoin jest jednym z takich dobrych miejsc, żeby tutaj ulokować te aktywa, a jak już wysypały się wszystkie trupy z szaf na rynkach kryptowalut, więc wygląda na to, że rynek jest już oczyszczony z negatywnych informacji i myślę, że cena zaczyna właśnie to uwzględniać, więc jest to bardzo dobra informacja i ja spodziewam się dalszych wzrostów kryptowalut i przede wszystkim Bitcoina jako tego najbardziej popularnego przedstawiciela tego nowego segmentu rynku.
Patrzymy przede wszystkim także na amerykańskiego dolara, który pomimo tych działań banków centralnych w weekend jakoś dzisiaj nie chce być bardzo dużo aktywny. Nie widać jakiejś większej presji przeciwko amerykańskiemu dolarowi ani na rzecz amerykańskiego dolara. Amerykański dolar względem euro jest bardzo blisko piątkowego zamknięcia, a świeca tygodniowa z poprzedniego tygodnia moim zdaniem zachęca do ruchu w górę, a nie do spadków. Dlatego też teraz każdy powrót nad poziom 1,07 odczytuję niezwykle optymistycznie. Spadki rentowności, potencjalne osłabienie amerykańskiego dolara będzie sprzyjać także umocnienia jena japońskiego i wygląda na to, że będziemy wkrótce świadkami testu poziomu 130 i ten wykres, który jest w tle, pokazuje, jakie to będzie ważne miejsce, ponieważ tam przebiega roczna linia trendu wzrostowego. Każde złamanie poziomu 130 otwiera perspektywę do mocniejszych dalszych spadków i w takiej sytuacji rynek będzie musiał podjąć decyzję o wymiarze długoterminowym. Dlatego też spodziewam się poziomu 130 na dolar jenie w najbliższych dniach, ale co dalej to zobaczymy, ponieważ Fed ma ogromne znaczenie, ma wielką siłę sprawczą dla rynku walutowego i naprawdę wiele może się tutaj teraz wydarzyć. Nie wiadomo, jak Fed zareaguje na te ostatnie wydarzenia i potencjalny kryzys w sektorze bankowym już wygląda na to, że na całym świecie. Amerykański dolar to nie jest jedyna ciekawa waluta, na której teraz się dzieje, ponieważ w ostatnich dniach doszło także do wyraźnego przełamania ważnych poziomów wsparć na cenie ropy naftowej, a to pociąga za sobą także deprecjację walut surowcowych. I na tym wykresie, który jest teraz w tle, widzimy, że przekłada się to na osłabienie norweskiej korony i jest to także czynnik, który będzie negatywnie wpływał na przykład na kanadyjskiego dolara i warto być tego świadomym. Indeksy giełdowe zakończyły tydzień nad poziomem 3900 punktów i wygląda na to, że będziemy cały czas walczyć o ten poziom i ten Fed, który jest w tym tygodniu, będzie decydujący. Myślę, że utrzymywanie się nad tym poziomem sprzyja raczej wzrostom niż spadkom i widać coraz większą relatywną siłę tego, co się dzieje na Wall Street względem tego, co się dzieje w Azji. I jestem także ciekawy, jakie będzie przełożenie na zachowanie giełd w Europie, ponieważ przejście poziomu 1500 punktów na indeksie DAX raczej sygnalizuje negatywną reakcję Europy na wydarzenia w Azji i w Stanach Zjednoczonych i rosnącą relatywną siłę jednak giełd amerykańskich względem tych w Stanach Zjednoczonych. Ten poziom 15 000 punktów jest dla mnie teraz kluczowy w tym tygodniu. Podobne zjawiska jak na jenie japońskim występuje na cenie złota, ponieważ spadki rentowności bardzo sprzyjają temu, żeby złoto było kupowane, a jeżeli do tego dochodzi osłabienie amerykańskiego dolara, to ta siła na rzecz wzrostów cen złota jest zmultiplikowana. Dlatego też spodziewam się przejścia poziomu $2000. Jeżeli amerykańskie obligacje przebiją ten poziom kluczowy 3,35-3,40% na rentowności i w takiej sytuacji te przejście poziomu $2000 powinno być trwałe. Zaskakuje mnie dynamika tendencji wzrostowej ceny złota. Z rynkiem się nie dyskutuje, plus dodatkowo te negatywne informacje z banków centralnych mogą jeszcze bardziej zwiększyć dynamikę tendencji wzrostowej, dlatego też złoto ma potencjał naprawdę do dynamicznego ruchu i kontynuacji tendencji wzrostowej, plus do utworzenia nowych historycznych maksimów wszechczasów. Warto być tego świadomym. Podobnie oczywiście cena srebra, ale w mniejszej za to skali. Jeżeli popyt na ryzyko ma atakować, to także obronić powinien się poziom $8650 na cenie miedzi. Każde utrzymywanie poniżej sprzyja tendencjom spadkowym, warto być tego świadomym i rzeczona już ropa naftowa, która w poprzednim tygodniu w piękny sposób przebiła poziom $70, otwiera to perspektywę dalszych spadków. Mamy wybicie z 4-miesięcznej konsolidacji. Najbliższe wsparcie są dopiero w okolicach $60, a gdyby też ten poziom $60 został pokonany, następny jest dopiero w okolicach $45. Tak wynika z analizy technicznej. I na koniec polskie aktywa. Jeżeli amerykańskie obligacje będą kupowane, to także polskie powinny być kupowane. Widzimy, że te dane o inflacji w naszym kraju z ostatnich dni
wpłynęły raczej na to, żeby inwestorzy kupowali obligacje, a nie je sprzedawali, więc naprawdę rynek wierzy w to, że szczyt inflacji stał się faktem, a teraz z każdym miesiącem będziemy świadkami przyspieszających procesów dezinflacyjnych i że ta dynamika inflacji będzie coraz mniejsza. Taka moim zdaniem jest tego interpretacja i myślę także, że jest ogromna szansa, że będą przełamywane minima na rentowności, które zostały utworzone na przełomie stycznia i lutego i tego się po prostu spodziewam. Plus jak widzimy ETF na całą polską krzywą dochodowości bardzo ładnie rośnie i myślę, że świadkami będziemy wkrótce wyjścia na nowe historyczne maksima. To potwierdzi, że mamy hossę na polskich obligacjach i potwierdzi założenia prognoz, które wysnułem dla całego 2023 roku, że ten rok będzie rokiem polskich obligacji, a dopiero 2024 będzie rokiem polskich akcji, kiedy będziemy dyskontować obniżki stóp procentowych. Na rynku krajowej waluty niewiele się dzieje, poziom 4,70 na euro złotym cały czas jest punktem krótkoterminowego odniesienia. Myślę, że pokazuje rynek złotego swoją wielką, coraz większą siłę, a to jest moim zdaniem zaproszenie do kupowania polskich aktywów, jeżeli oczywiście uspokojenie na rynkach światowych będzie miało miejsce. W takiej sytuacji przede wszystkim inwestorzy zagraniczni powinni kupować polskie obligacje, a dopiero w dalszej kolejności polskie akcje. Prawdopodobnie dzisiaj będziemy mieć do czynienia z niższym otwarciem i raczej sesja będzie miała charakter spadkowy, tego bym się spodziewał. Natomiast także należy pamiętać o tym, co będzie się działo w okolicach tych ostatnich minimów, które są zlokalizowane na ważnym wzniesieniu Fibonacciego, czyli rynek może do tego poziomu przywiązywać większą wagę i prawdopodobnie dane makroekonomiczne, które poznamy dzisiaj, a będą to informacje o inflacji producenckiej w naszym kraju, o produkcji przemysłowej i wynagrodzeniach w Polsce będą zlekceważone, ponieważ są ważniejsze tematy teraz do dyskontowania przez rynki finansowe, a do interpretacji danych makroekonomicznych z Polski wrócimy jutro, kiedy poznamy także dane o sprzedaży detalicznej, więc komplet twardych danych makro pozwoli nam oszacować, co się dzieje w polskiej gospodarce w końcówce i w połowie pierwszego kwartału tego roku. Zapowiada się oczywiście bardzo ciekawa sesja także na polskich aktywach. Zobaczymy, czy trwa relatywna siła polskiego rynku, zwłaszcza obligacji względem i złotego względem tego, co się dzieje na świecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Dziękuję, wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.